Innowacje w cyberbezpieczeństwie, czyli jak tworzyć odpowiedzialność w biznesie. Proszę Państwa, coraz częściej mamy do czynienia z atakami hakerskimi, które zakłócają chociażby pracę placówek służby zdrowia, służb ratunkowych czy sektorów energii i transportu. Potencjalne konsekwencje takich działań są trudne do oszacowania. Oczywiście dotyczy to także sektora przedsiębiorstw. Według raportu Cyber Security Risk z 2021 roku tylko 2 na 5 firm deklarują, że są przygotowane do radzenia sobie z zagrożeniami, które wynikają z transformacji globalnej. Tylko 17% firm deklaruje, że posiada zabezpieczenia przygotowujące je na potencjalne ataki, a te mogą przecież przyczynić się do przerwania praktyki biznesowej, czy również powodować ryzyko gigantycznych strat. A zatem dzisiaj będzie o cyberbezpieczeństwie i innowacyjnych rozwiązaniach, które wychodzą naprzeciw zagrożeniu, jakie niesie ze sobą cyfrowa transformacja gospodarki światowej. O tym porozmawiam z Lucyną Szaszkiewicz, współzałożycielką First Strike oraz doktorem inżynierem Michałem Twardochlebem, ekspertem z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Witajcie. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Michał jest coachem w projekcie Innovation Coach, a Lucyna i jej firma skorzystali z usługi coachingu innowacji. Michale, zacznijmy od zagrożeń. Jakie niebezpieczeństwa czyhają w sieci na przedsiębiorców i jakie mogą być konsekwencje? Czy prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest rzeczywiście duże? Czy tylko strach ma wielkie oczy? Nie, wbrew pozorom strach nie tylko ma wielkie oczy, ten strach rzeczywiście jest poważny. Mało tego, te zagrożenia są bardzo często niewidoczne i w wielu przypadkach sobie ich nie uświadamiamy, a wraz z rozwojem technologii te zagrożenia są coraz bardziej poważne. To już nie jest tak jak kiedyś, co nazywaliśmy takim trochę cyberwandalizmem, czyli era wirusów komputerowych, które coś tam sobie zaszkodziły. Teraz te zagrożenia są na tyle poważne, że potrafią rzeczywiście sparaliżować pracę przedsiębiorstwa. Te zagrożenia są w wielu sferach. One dotyczą zarówno na przykład ataku hakerskiego na infrastrukturę krytyczną, jak i zaszyfrowaniu danych, które są w posiadaniu przedsiębiorstwa, jak i też aspekty społeczne, na przykład masowa dezinformacja poprzez fake news, poprzez deepfake i tak dalej. Więc rzeczywiście strach nie tylko ma wielkie oczy, te zagrożenia są istotne. No właśnie, Lucyno, zatem jak realnie i skutecznie bronić się przed takimi atakami? Czy dostępne dzisiaj na rynku narzędzia pozwalają się uchronić przedsiębiorcom przed potencjalnymi stratami? Ja bym powiedziała, że jakkolwiek podejmować jakiekolwiek próby ochrony swoich danych i danych swoich klientów, dlatego że niestety sprawdziliśmy, że o ile duże przedsiębiorstwa czy branże regulowane, które mają obowiązek chronić się przed cyberatakami, podejmują próby jakichkolwiek działań. Mniejsi przedsiębiorcy czy też firmy, które nagle w obliczu pandemii czy w obliczu wojny musiały przenieść swoje działania operacyjne do digitalu, czy też zaczęli pracować w trybie hybrydowym, tak szybko musieli adaptować się do tych zmian, że niestety wytworzył się gap technologiczny, takie luki, które bardzo łatwo umożliwiają hakerom czy cyberprzestępcom dobranie się do danych, które są wystawione na łatwy dostęp. Duże firmy, duzi przedsiębiorcy, czy też sektor publiczny, które pani wymieniła, mają ludzi, którzy mają kwalifikacje, aby zabezpieczyć te dane, mają narzędzia jakiekolwiek, które umożliwiają zarządzanie tą infrastrukturą. Natomiast e-commerce, gaming, sektor medyczny, prywatny nie nadążają za tym, jak zmienia się ten rynek. A niestety te dane aktualizowane już w tym roku pokazują, że już nie 2 na 5 firm pada ofiarą ataku, a 2 na 3 firmy. Więc to już jest takie naiwne myślenie, że mnie to nie dotyczy, mnie to być może nie spotka, a tymczasem okazuje się, że połowa firm w Unii Europejskiej, która padła ofiarą ataku, nawet o tym nie wie, bo nie ma adekwatnych narzędzi, aby to sprawdzić, aby się o tym przekonać, a nie zawsze hakerzy żądają okupu. Czasem po prostu wyłudzają te dane i używają ich, sprzedają dane klientów przedsiębiorstwa w różnych celach, czy też kody źródłowe, na przykład firm technologicznych. Brzmi rzeczywiście niepokojąco. Co zatem proponuje w tym kontekście First Strike i czym to rozwiązanie wyróżnia się na rynku? Komu ono się najbardziej przyda? Chcielibyśmy sprawić, żeby
takie narzędzie, które umożliwia ciągłe badanie odporności na ataki hakerskie czy inne cyberzagrożenia, było bardzo proste w użyciu. Zdiagnozowano, że brakuje obecnie 3 milionów specjalistów w samej Europie, którzy mają odpowiednie umiejętności, aby zarządzić takimi zagrożeniami i ten gap, ta luka będzie się powiększać. Więc chcemy umożliwić firmom, które nie będą miały szansy konkurować o bardzo kosztownych specjalistów, dać narzędzie, które będzie bardzo proste w użyciu, będzie cyklicznie sprawdzać, czy ta organizacja jest odporna, realizując prawdziwe ataki hakerskie. Czyli cały czas aktualizujemy o dane z rynku, techniki, scenariusze, metody, jakich używają prawdziwi hakerzy, aby wyłudzić czy zaszyfrować dane. I poddajemy przedsiębiorstwo ciągłym próbom. No bo tutaj systematyka, tak jak w naszym zdrowiu i holistycznym podejściu do życia, kiedy sprawdzamy stan swojego zdrowia, czy ubezpieczamy swoje nieruchomości, mieszkanie czy dom, tutaj ta ciągłość ma najistotniejsze znaczenie. W ramach projektu Innovation Coach współpracowaliście ze sobą przez kilka tygodni. Michał jako coach z długoletnim doświadczeniem w branży IT, a Lucyna jako przedstawicielka First Strike, jako wschodząca gwiazda polskich startupów. To doskonałe połączenie, które przełożyło się na wypracowanie konkretnego rozwiązania. Michale, czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy? Co udało się wypracować? Ja nie wiem, czy mogę uchylić rąbka tajemnicy na temat samych technologii First Strike, natomiast w ramach naszej współpracy udało nam się przeanalizować potencjał między innymi komercjalizacyjny dla tych rozwiązań, które First Strike proponuje. Tak naprawdę skupialiśmy się w dużej części na sprawdzeniu, gdzie można na przykład pozyskać finansowanie, żeby ten pomysł, żeby tę innowację dalej rozwijać, po to, żeby ona w krótkim czasie była gotowa do wejścia na rynek, po to, żeby First Strike mógł oferować swoje produkty, swoje usługi już rzeczywistym klientom. Lucyno, a gdzie ty widzisz największe korzyści, jeżeli chodzi o współpracę First Strike z coachem innowacji? Dla mnie najcenniejsze w tym programie i w tej relacji było to, że po pierwsze mieliśmy szansę przekonać się, jak odbiera nas ktoś z zewnątrz. No bo jako funderzy byliśmy przekonani, że nasz pomysł jest świetny, ale taki feedback i też pewnego rodzaju umiejscowienie naszej firmy, ja to tak sobie wyobraziłam, na takiej siatce centylowej, jak my versus inne firmy, które starają się o rozwój taki innowacyjny, jak my się umiejscawiamy, bo tej wiedzy nie mieliśmy, a taki feedback i właśnie raport, który przygotował pan Michał, był dla nas potwierdzeniem tego, że nasza ścieżka jest dobrze zaplanowana i te informacje, które uzyskaliśmy, spowodowały, że rozwój przyspieszył 10-krotnie, powiedziałabym, że wszystko zaczęło się dziać turbo szybko, bo też uwierzyliśmy, że jesteśmy gotowi. Wcześniej mieliśmy dużo więcej wątpliwości i też dużo mniej danych na temat tych kierunków, w których możemy podążać. Michale, współpracujesz w ramach projektu Innovation Coach z wieloma firmami. Jedną z nich był oczywiście First Strike. Chciałabym zapytać cię, jak postrzegasz potencjał polskich przedsiębiorstw do rozwoju innowacji właśnie w sektorze cyberbezpieczeństwa? Ja oceniam ten potencjał bardzo wysoko. My generalnie w Polsce mamy taką dość długą historię związaną z cyber security. Chociażby można wspomnieć tutaj MKS-WIR, który powstał w 1987 roku jako jeden z pierwszych takich zaawansowanych programów antywirusowych. I rzeczywiście cała branża IT, w tym cyber security, bardzo dobrze się rozwija. Jesteśmy na etapie, w którym jak gdyby, przynajmniej w IT, jesteśmy w stanie wyjść z pułapki średniego rozwoju, czyli już nie tylko zaciągamy innowacje z zewnątrz, z krajów lepiej rozwiniętych, ale w coraz więcej przedsiębiorstw zakłada swoje własne działy badawczo-rozwojowe, pracując nad rzeczywiście innowacyjnymi, wręcz bardzo innowacyjnymi technologiami i oczywiście cyber security też wśród tych przedsiębiorstw się znajduje, wśród oferty tych przedsiębiorstw. Świetnie, miło to słyszeć. Lucyno, powiedz, a jakie są wasze plany? Kiedy rozwiązanie znajdzie się na rynku? No i z jakich źródeł finansowania zamierzacie
skorzystać. Tak, my już weszliśmy na rynek, pozyskaliśmy pierwszych klientów. Są to rozpoznawalne marki, myślę, że z których usług korzysta każdy z nas, więc jesteśmy z tego bardzo dumni. Teraz jesteśmy też po podpisaniu term sheetu, takiego listu intencyjnego z pierwszym inwestorem pre-seedowym, co było dla nas bardzo ważne, oraz złożyliśmy wniosek do szybkiej ścieżki z programu NCBR-u, właśnie skupiającej się na cyberbezpieczeństwie. Chciałam jeszcze tutaj dodać do słów pana Michała, że uważam, że to, że jesteśmy polską spółką w zakresie cybersecurity, daje nam ogromne możliwości i że właśnie mamy taki sygnał z rynku, że polscy specjaliści, polscy eksperci są cenieni na całym świecie. I ja jestem ogromnie dumna, że mam szansę tutaj budować tą firmę, bo widzimy, że spotyka się ona z dużym szacunkiem i dużym zainteresowaniem, nie tylko na rynku europejskim, ale i globalnym. No i jestem przekonana, że jest też miejsce dla każdej z tych firm, które teraz operują. Widzimy, że firmy, które świadczą usługi w tym zakresie, są potencjalnie naszymi partnerami, a nie konkurencją. Kto jest teraz konkurentem dla polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo? To są rodzime firmy, czy ta konkurencja globalna jednak jest znacząco większa, konkurencja europejska? Czy nasze technologie są już jednak tak zaawansowane, że możemy czuć się pewnie w tym wyścigu międzynarodowym? Michale. Moim zdaniem nie mamy się czego wstydzić, wręcz powinniśmy być dumni, że nasze polskie rodzime technologie w zakresie cyberbezpieczeństwa się rozwijają bardzo dobrze. Przykład First Strike jest tutaj, świadczy sam za siebie. Także dbajmy o to, żeby te technologie rozwijać. Dzięki różnym programom, które umożliwiają rozwój takich technologii ze środków krajowych, ze środków unijnych, również jest możliwe przyspieszenie rozwojów tego typu innowacyjnych technologii. No właśnie, OneStrike, kto jest waszym głównym konkurentem? Firmy krajowe, czy idziecie globalnie? Nasza technologia jest na tyle przełomowa, że nie znajdujemy konkurencji na rodzimym rynku. Niewykluczone, że po prostu jeszcze nie dowiedzieliśmy się o niej. Natomiast na rynku globalnym jest 6 firm, które operuje w tej samej technologii. Wszystkie oferują swoje rozwiązania bardzo skomplikowane, drogo do sektora enterprise'owego, głównie do bankowości. To są firmy z Izraela i ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast uważam, że absolutnie możemy się z nimi porównywać i konkurować, choćby bardzo przyjaznym interfejsem i prostotą działania. I jesteśmy dumni, że możemy się znaleźć w gronie takiej konkurencji firm, które są wyceniane na poziomie 70 milionów dolarów. Także myślę, że tej konkurencji jest na tyle niewiele, że każda będzie miała swój rynek do obsłużenia i że spokojnie jesteśmy w stanie się gdzieś tam znaleźć swój kawałek tortu. Powiedzcie proszę w takim razie, które kierunki, które obszary w ramach cyberbezpieczeństwa uważacie za najbardziej obiecujące, w które warto zainwestować i którymi polskie innowacyjne firmy już gdzieś tam operujące na tym rynku powinny się szczególnie zainteresować? Michale, zacznijmy od ciebie. Tutaj tych obszarów jest wiele tak naprawdę, bo dzisiaj cyfryzacja, digitalizacja dotyka wszystkich sfer naszego życia, wszystkich sfer przemysłowych, wszystkich sfer społecznych. Zatem cybersecurity ma zastosowanie zarówno w poprawie bezpieczeństwa, chociażby dostępu do bankowości elektronicznej, uchronie przed kradzieżą tożsamości, podpisami cyfrowymi, ale również ochrona tej właśnie krytycznej infrastruktury w przemyśle. Również przeciwdziałanie tym dezinformacjom, które też w ostatnim czasie się pojawiały coraz częściej. Przeciwdziałanie atakom, które mogłyby przejąć komputery w celu stworzenia tak zwanej sieci botnet, która atakowałaby infrastrukturę. Całkiem niedawno mieliśmy do czynienia z atakiem na Kancelarię Senatu. To jest właśnie przykład tego, że to cybersecurity jest bardzo potrzebne i powinno być rozwijane. Lucyno, a ty które trendy upatrujesz za najbardziej obiecujące? Ja bym to podzieliła na takie trendy operacyjne, biznesowe i takie technologiczne. Z punktu widzenia biznesu bardzo życzyłabym sobie i nam wszystkim, żeby cybersecurity przestało być owiane grozą, strachem i jakimś przymusem regulacyjnym. Marzyłabym o tym, żeby właściciele firm czy organizacji po prostu wiedzieli, że to jest ich powinność. Ale z drugiej strony mam takie doświadczenia, że często biznes uważa, że cybersecurity hamuje rozwój. I chciałabym
przełamać ten stereotyp i pokazać, że jest możliwe z jednej strony proste, ciągłe zabezpieczenie i rozwój biznesu w tym samym czasie. Technologicznie natomiast my duży nacisk właśnie w tym wniosku złożonym kładziemy na rozwój technologii wzbogaconej o modele machine learningowe po to, aby system mógł po pierwsze umożliwiać predykcję, estymację tych zagrożeń, które mogą nastąpić, diagnozę, a potem ich automatyczne rozwiązanie, tak aby to był taki one-click system, w którym przedsiębiorca, który być może nie ma dużego zespołu, być może nie ma wystarczająco wykwalifikowanych ludzi, mógł w bardzo prosty sposób rozwiązać te problemy, które go mogą dotyczyć, albo sprawdzić, czy jest rzeczywiście bezpieczny. Ostatnim trendem, już takim długofalowym, który myślę, że będzie bardzo dużym problemem do rozwiązania, to jest technologia Web3 i metaversum, czyli alternatywne światy, które jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku się rozwiną, ale mamy pewność, że będą niewystarczająco zabezpieczone. No właśnie, a co uznałabyś za taki najsłabszy punkt albo najtrudniejszy etap wdrażania innowacji w cyberbezpieczeństwie z własnego podwórka? Myślę, że to jest świadomość, właśnie ten gap, ta luka świadomości, jak bardzo to jest powszechny problem. Na przykład Gartner w zeszłym roku przytoczył takie predykcje, że w 2022 ryzyko ataków ransomware'owych wzrośnie o 435%. Trzeci kwartał tego roku zamknęliśmy z wzrostem 700%. To jest jeden z najbardziej palących globalnych problemów zaraz po zrównoważonym rozwoju i problemie efektu cieplarnianego. Także myślę, że ludzie prywatnie niewystarczająco o to dbają jako osoby indywidualne i małe, średnie przedsiębiorstwa nie zdają sobie sprawy z tego, jak duża jest skala i ryzyko tego problemu, myśląc, że mój biznes nie jest czymś istotnym dla hakerów. Ale te dane zbierane w bardzo łatwy sposób jednak są kuszącym i łatwym celem. No właśnie, Michale, Lucyna mówi o świadomości, o tym, że nie przykładamy należytej wagi albo wręcz ignorujemy to zagrożenie, a jakie jeszcze obszary ty uznajesz za takie, powiedzmy, słabe ogniwa wdrażania tych innowacji i tego, aby one były absorbowane przez użytkowników końcowych albo w ogóle, żeby pojawiały się gdzieś tam na rynku? Zawsze najsłabszym ogniwem jest czynnik ludzki. W każdym systemie, w każdych zabezpieczeniach. Więc rzeczywiście to, co wspomniała Lucyna, uświadamianie przedsiębiorców, uświadamianie nawet prywatnych osób, bo oni też mogą posłużyć jako klucz, który będzie otwierał te skrytki, które nie powinny zostać przez cyberprzestępców otwarte. Więc uświadamianie, dbanie o aktualizację swoich systemów, no i przede wszystkim zdrowy rozsądek. Poza tym to jest trochę też tak, że my jako ludzie nabieramy pewnych nawyków i przyzwyczajeń, nie? I to jest tak, że jeżeli zmieniają się te metody, szczególnie te phishingowe, czyli podmianki właśnie jakichś tam stron czy kart, to trudno jest cały czas być czujnym i wypatrywać jakiegoś zagrożenia. No trudno jest tak żyć, nie? Żeby być przygotowanym ciągle na jakieś niebezpieczeństwa, no bo kto z nas by tak chciał? No chcemy mieć jakiś komfort życia i spokój o to, że to, co robimy, jest w jakiś sposób zabezpieczone, nie? Jako ludzie. No ale ta świadomość, ja widzę, że to jest trochę jak z tym mądrym Polakiem po szkodzie, nie? Że dopóki on się ręki, nogi nie złamie, to się nie ubezpieczy. Albo szybki w telefonie nie rozbije, no to nie wykupuje tego ubezpieczenia. I to jest trochę o tym. Ja ten rynek znajduję, rynek cybersecurity dla małych, średnich przedsiębiorstw, tak jak 15 lat temu rozwijał się rynek stron internetowych. Panowało takie przekonanie, że stworzenie strony internetowej to jest długi i męczący proces, bo trzeba zatrudnić firmę, ta firma długo zbiera informacje o tym, co na tej stronie ma się zadziać, a potem development takiej strony to jest znowu kilka miesięcy. W związku z tym mali przedsiębiorcy mówili, ja mam panoramę firm, mi to wystarczy, mnie polecają dalej klienci. No ale jakby szybko się okazało, że jeżeli konkurencja wchodzi w to i technologia się zmienia, bo jest łatwiejsza do implementacji. To już nie jest kosztowny, wielomiesięczny proces, tylko można skorzystać z narzędzi, które sprawiają, że to jest kilkudniowy i mniej kosztowny proces, no to my też tam chcemy być. I ja wierzę, że my jesteśmy w przededniu takiej zmiany, takiego rozwoju. Czyli, że
firmy zrozumieją, że muszą być częścią i chcą być częścią takiego ekosystemu, który my sobie nazwaliśmy roboczo Security First, czyli my wszyscy dbamy o to, żeby nasi klienci, osoby prywatne były bezpieczne i ich dane nie krążyły po świecie, bo to jest częścią też naszej cyfrowej tożsamości, tak? To już staje się walutą i nie życzę sobie czy nie chcemy sobie życzyć tego, żeby nasze dane wypływały, czy dane naszych kart kredytowych. I obowiązkiem przedsiębiorców, szczególnie z branży e-commerce, tak jak sobie rozmawialiśmy, jest zadbać o to, żeby te nasze dane były bezpieczne. No właśnie, a czy od potencjalnych zagrożeń już dzisiaj można się ubezpieczyć? Tak. Tak, są to bardzo kosztowne ubezpieczenia. W Polsce i w Europie jeszcze nie tak popularne, natomiast w Stanach rzeczywiście niektóre branże mają nawet obowiązek się ubezpieczyć od takich zagrożeń. Mi się wydaje, że wynika to też z gwałtownego rozwoju tej całej ciemnej strony cybersecurity, czyli tych właśnie przestępstw cybernetycznych, prawda? To już nie jest dzisiaj takie proste zhakowanie czegoś. To są rzeczywiście akcje zorganizowane, które kończą się stratami rzędu milionów dolarów. Tak? Zaszyfrowanie danych dużej firmy farmaceutycznej przynosi ogromne straty i niestety są przecieki, że te firmy zgadzają się nawet czasami zapłacić okup za to, żeby odzyskać dostęp do swoich danych. No skupiliśmy się dzisiaj na rozmowie, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo w kontekście przedsiębiorców, ale być może powinniśmy też jakby zahaczyć trochę o wątek prywatny, tak? No portale społecznościowe, różnego rodzaju aplikacje, gdzie też podajemy swoje dane osobowe, gdzie pokazujemy, gdzie byliśmy na wakacjach, co jedliśmy, co widzieliśmy, tak? Jakie mamy samochody. No Jak tak, to oceniacie? ale to jest trochę też odpowiedzialność każdego z nas i decyzja każdego z nas, na ile się decydujemy tych danych udostępnić. Więc no, zakładając, że jesteśmy dorośli i wiemy, co robimy, no to my sami tym rozporządzamy. Natomiast jeżeli powierzamy komuś dane, wierząc w to, że on o nie należycie zadba, bo ma taki obowiązek w związku z GDPR-em, to musi się wykazać należytą starannością je chroniąc. Nasze narzędzie umożliwia sprawienie, że sprawdzamy, czy rzeczywiście tak jest. Bo firmy wdrażając antywirusy, wdrażając jakieś zabezpieczenia, nie mają tak naprawdę możliwości sprawdzenia, czy te zabezpieczenia należycie działają. Więc no, to jest nasza misja. Natomiast ja zakładam, że osoby prywatne są w stanie samodzielnie o to zadbać. No ale też ufają tym portalom, nie? Tak, ale to też troszeczkę jest tak, jakbyśmy porównali. Człowiek, osoba prywatna jest w stanie zabezpieczyć swoje mieszkanie, swój dom do jakiegoś pewnego poziomu, powyżej którego jest to już nieopłacalne. Tak? Natomiast instytucja, firma, bank ma te zabezpieczenia dużo bardziej zaawansowane fizyczne i w pewien sposób możemy to przenieść też na tą rzeczywistość cyfrową. Zabezpieczajmy się do pewnego stopnia, na ile możemy. Nie zostawiamy przecież drzwi otwartych, kiedy opuszczamy nasze mieszkanie, tak? Natomiast dbajmy o to, żeby firmy, którym powierzamy swoje dane, one rzeczywiście o te dane też potrafiły zadbać i te dane zabezpieczyć. Czyli jako konsumenci, konsumentki wymagajmy tego od firm. Pytajmy, tak? Zgadza się. Oczywiście, że tak. Szczególnie, że to są często nasze wrażliwe dane. Na przykład my pracujemy teraz z takimi klientami, z klinikami in vitro na przykład, albo z medycznymi klinikami medycyny estetycznej, gdzie no, ktoś idzie tam w zaufaniu, że jednak no, to jest ich bardzo intymna sprawa i no, nie życzyłaby sobie pewnie taka osoba, żeby takiego rodzaju informacje wyciekały. Albo agencje prawnicy, cały departament legalowy, gdzie często są przechowywane dane o transakcjach inwestycyjnych, czy bardzo wrażliwe, poufne dane przedsiębiorstw, które no, nie powinny wyciec. No poza tym chociażby tak jak Lucyna wspomniałaś, te dane medyczne, tak, które są na tyle wrażliwymi danymi, z drugiej strony bardzo cennymi danymi, na przykład gdyby dostały się w niepowołane ręce, mogłyby wpłynąć na przykład na wycenę polis ubezpieczeniowych, tak? Znając pewne informacje, które nie powinny być ujawnione. Dokładnie. Więc to są te informacje, które trzeba chronić za wszelką cenę. Ale z drugiej strony, przepraszam, tylko dodam, firmy technologiczne, które rozwijają się bardzo prężnie, które patentują swoje technologie, na przykład jednym z naszych klientów jest producent z zakresu IoT, no to całe jego know-how to jest jego największy aset, największa wartość tej firmy. Nie biuro, nie nieruchomości, tylko właśnie to know-how.
kody źródłowe oraz potencjalnie sublicencje, których używa do stworzenia oprogramowania. Jest jedna polska firma, która padła ofiarą takiego ataku, no i wykradzione dane zostały użyte, sprzedane na rynku, na szarym rynku i sublicencjonodawcy pozwały tą firmę o kradzież właśnie ich wiedzy. Także konsekwencje są naprawdę daleko idące, o których no, nie zawsze ma się świadomość. No właśnie, chciałam zapytać o te konsekwencje prawne. No, pomówiliśmy tutaj okup, tak, utrata tak naprawdę biznesu, wizerunku, reputacji, ale czy prawo chroni nas jako obywateli, jako konsumentów, konsumentki przed takimi dosyć swobodnymi działaniami firm, tak? Czyli nie zabezpieczają się przed potencjalnymi atakami w sieci. Nasze dane z kliniki medycznej gdzieś tam wypływają, dane bardzo wrażliwe, które chcielibyśmy chronić. I wtedy co? No to tutaj jest polityka RODO wprowadzona ostatnio, Michał. No ze 3 lata temu Tak, która nakłada obowiązek na każdego przedsiębiorcę, na każdą organizację wykazać się należytą starannością i właśnie cyklicznie sprawdzać, czy te dane, czy cała infrastruktura jest należycie zabezpieczona. I takim najgłośniejszym przykładem z tego zakresu jest Morele.net, który padł ofiarą ataku i potem została nałożona na niego kara w wysokości bodajże 3 milionów złotych za to, że dane użytkowników uciekły. Natomiast nie zwróciło to tego Dokładnie. poczucia bezpieczeństwa użytkownikom, którzy rzeczywiście te dane stracili, czy których dane zostały udostępnione i są publiczne. Czyli firmy powinny być świadome, że nie tylko konsekwencje prawne i duże kary nakładane, no ale przede wszystkim utrata zaufania, utrata reputacji, no i tak naprawdę w konsekwencji może to doprowadzić w ogóle do braku zasadności funkcjonowania takiej firmy na rynku, tak? Czyli zagrożenie jest potężne. No w dzisiejszych czasach zaufanie jest jedną z największych wartości dla firmy. W czasie nowoczesnej gospodarki na zaufaniu buduje się siła marki. A jeszcze zapytam was o to, czy w czasie pandemii, kiedy wiele tych aktywności zostało przeniesionych siłą rzeczy, tak, i działo się online, czy ta liczba tych ataków wtedy gwałtownie wzrosła, przyspieszyła i to był taki moment, no powiedzmy, takiej iskry zapalnej też do podjęcia działalności przez First Strike Tak, w tym absolutnie. zakresie? Myśmy zdecydowali się więcej nie czekać, mimo że czuliśmy, że jeszcze potrzebujemy trochę czasu do wejścia na rynek, ale po pierwsze, no właśnie pandemia spowodowała, że z 435% wzrosło do 700, czyli to nie jest, wiecie, z 0 do 20%, z 0 do 100, tylko z bardzo wysokiej estymacji wzrostu rok do roku do hiperwykładniczej. Dodatkowo wojna bardzo pogarszyła też tą sytuację, tak? Bo hakerzy, którzy byli nieaktywni przez wiele lat, zmobilizowali się i zaczęli masowo uderzać, czasem też w szczytnym celu, ale jednak stali się bardzo aktywni. I ta digitalizacja, tak jak mówiłam, otwarła wiele bram, które dotychczas były zablokowane. To, że ludzie zaczęli pracować hybrydowo, że wykorzystują służbowe komputery do celów prywatnych, to też dało dużo nowych możliwości. Albo prywatne skrzynki pocztowe do celów służbowych, jak też mieliśmy okazję się czasami przekonać z mediów. Dobrze. Proszę Państwa, jak widzicie, tych zagrożeń w cyberbezpieczeństwie jest bardzo wiele. One dotyczą przedsiębiorstw, no ale w konsekwencji dotyczą nas, tak? Którzy jesteśmy konsumentami, konsumentkami, kupujemy, czasem sprzedajemy na różnych portalach, bukujemy noclegi, jesteśmy na portalach społecznościowych. No po prostu musimy budować świadomość, a od firm powinniśmy wymagać bezpieczeństwa. No i to jest już w najlepszym interesie firm, aby po prostu wdrażać pewne rozwiązania, które uchronią zarówno klientów takiej firmy, no jak i same firmy przed bardzo poważnymi konsekwencjami. Serdeczne dzięki. Dziękuję. Dziękuję.